Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na godzinę 21, 15 grudnia 2024 roku. Na wstępie zachęcam Państwa i gorąco proszę o polubienie i skomentowanie tego nagrania, gdyż w ten sposób pomagają nam Państwo w rozwoju tego kanału oraz w docieraniu do nowych odbiorców. Jak zwykle rozpoczynamy od działań powietrznych obu stron. Zacznijmy tym razem od działań ukraińskich. 9 grudnia Ukraińcy przy użyciu prawdopodobnie bezzałogowców rodzimej produkcji uderzyli na Taganrogowski lotniczy kompleks naukowo-techniczny, w którym remontuje się rosyjskie samoloty dozoru powietrznego A-50. Nie są znane skutki tej ukraińskiej operacji. Rosjanie deklarują, iż wszystkie środki napadu powietrznego zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Część rosyjskich źródeł sugerowała jednocześnie, że Ukraińcy do tego ataku użyli pocisków typu Atakams, ale na chwilę obecną to nadal nie zostało potwierdzone. Ukraińskie źródła sugerowały, tak jak mówiłem na początku tego wątku, iż użyli w tym wypadku bezzałogowców produkcji ukraińskiej. Kolejnej nocy, a więc 10 grudnia, Ukraińcy przeprowadzili uderzenie na element ropociągu Przyjaźń w rejonie Briańska. Tu mieliśmy już dowody wizualne wskazujące na trafienia elementów tego ropociągu i jego co najmniej uszkodzenie. Rosjanie ponownie informowali o zestrzeleniu wszystkich środków napadu i braku strat. I wreszcie najpoważniejszy ukraiński atak, czyli działania z nocy między 13 a 14 grudnia, kiedy to Ukraińcy zaatakowali rafinerię naftową w pobliżu miasta Orzeł. W tym wypadku jedna i druga strona potwierdza, iż Ukraińcy do tego ataku użyli bezzałogowców. Rosjanie informowali o zestrzeleniu 37 z użytych przez Ukraińców w środku napadu powietrznego, ale z całą pewnością doszło do wielu trafień na terenie tejże rafinerii. Kilka zbiorników z materiałem pędnym zostało uszkodzonych, zniszczonych, a rozległy pożar trwa do chwili obecnej, czyli już do wieczora 15 grudnia. Przez ostatnie dni Ukraińcy trzykrotnie atakowali również Grozny w Czeczenii, gdzie celem ukraińskich ataków przy użyciu bezzałogowców albo niewielkich samolotów przerobionych na bezzałogowce po uprzednim wypełnieniu ich materiałem wybuchowym były koszary Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przynajmniej w jednym wypadku doszło do wyraźnego trafienia w zabudowania tych koszarów. Straty nie są jednak znane. Z kolei, jeżeli chodzi o działania rosyjskie, to mieliśmy jedno duże uderzenie rakietowe. To uderzenie miało miejsce w nocy 13 grudnia i Rosjanie w tym ataku użyli 94 pocisków rakietowych różnego typu. Z kolei, jeżeli idzie o kolejne noce, to w nocy z 13 na 14 grudnia Rosjanie zaatakowali Ukrainę przy użyciu bezzałogowców, przede wszystkim szachedów. W wypadku tego ataku użyto 132 bezzałogowców. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 58 z nich, a kolejne 72 miały spaść gdzieś poza celami. Być może na skutek oddziaływania systemów walki radioelektronicznej po stronie ukraińskiej, ale sugeruje się ostatnio coraz częściej, że wiele z tych używanych przez Rosjan bezzałogowców jest po prostu bardzo wadliwych. Być może ze względu na fakt, że w ostatnim czasie komponenty do ich montażu, produkcji ściągane są głównie z Chin, a nie wcześniej, jak to miało miejsce. Dzięki wszelkiego rodzaju pośrednikom i pośrednictwu ściągano komponenty do ich wytwarzania z Tajwanu. I wreszcie ostatniej nocy z 14 na 15 grudnia Rosjanie użyli 108 szachedów. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 56 z nich. Kolejne 49 według ukraińskich deklaracji nie dotarło do celu, a 3 wróciły na teren Rosji. W niemal każdym wypadku mówimy więc o deklaratywnej, to istotne, po stronie ukraińskiej pełnej skuteczności walki
w obronie przed rosyjskimi uderzeniami powietrznymi. Głównie są to co prawda nadal ataki z użyciem przede wszystkim bezzałogowców, ale po raz kolejny mieliśmy do czynienia z dużym atakiem kombinowanym przy użyciu wielu środków napadu powietrznego w postaci pocisków rakietowych różnego typu. Ostatnie dni to też wyraźna aktywizacja, większa aktywizacja po stronie ukraińskiej i atakowanie celów o dużym znaczeniu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Niewątpliwie takim celem jest przecież rafineria naftowa. Niewątpliwie doszło tam do poważnych strat po stronie rosyjskiej, ale pamiętajmy o jednym. Niezależnie od tego, jak dotkliwe z punktu widzenia Rosji na polu ekonomicznym, gospodarczym, czy przede wszystkim prestiżowym będą te ataki, one nie zatrzymają rosyjskich działań, prawdopodobnie również wymiernie ich nie spowolnią. Tak czy inaczej oznacza to więc, że rzeczywisty wpływ tego typu ataków na sytuację frontową był i pozostaje do chwili obecnej dość znikomy. Dość istotne jest również to, co wydarzyło się na Zaporożu, ale o tym będę już mówił, gdy omawiać będę sytuację na linii frontu, a więc działania lądowe. Wobec tego możemy przejść właśnie do omówienia działań na lądzie. Rozpoczynamy jak zwykle od omówienia sytuacji na terenie obwodu chersońskiego. Tu bardzo krótko, sytuacja jest całkowicie stabilna, brak wyraźnej aktywności obu stron, przede wszystkim brak wyraźnej aktywności rosyjskiej, bo przypomnę, że od kilkunastu dni mamy doniesienia o rosyjskiej koncentracji i rzekomych przygotowaniach do desantu na drugim brzegu Dniepru. Wydawało mi się, że gdyby rzeczywiście taka operacja została przez Rosjan przeprowadzona, to celem nie byłoby forsowanie samego Dniepru i desant gdzieś pod Chersoniem, a próba opanowania w całości wysp u ujścia Dniepru. Niemniej do chwili obecnej żadna z tych operacji nie miała miejsca. Nie ma również nadal żadnych wiarygodnych, rzetelnych, wizualnych przede wszystkim potwierdzeń tego, by Rosjanie rzeczywiście koncentrowali się w rejonie Dniepru, a przede wszystkim w okolicach samego Chersonia. Przesuwamy się w takim razie w kierunku obwodu zaporowskiego i o ile bezpośrednich działań rosyjskich na północ od Robotyny, na kierunku Orechowa, jak i na kierunku dalej Zaporoża po stronie rosyjskiej nie mamy, tak Ukraińcy odnieśli pewien sukces w ostatnim czasie w postaci zniszczenia przynajmniej dużej części składu kolejowego przewożącego materiały pędne. Skład poruszał się między Krymem a obwodem zaporowskim. Mieliśmy tu do czynienia z kombinowaną operacją po stronie ukraińskiej, to znaczy aktywni tam byli zarówno sabotażyści, jakaś forma ukraińskich sił specjalnych, która doprowadziła do zniszczenia torów przed jadącym składem kolejowym, na skutek czego ten skład się po prostu zatrzymał. No i później mieliśmy już zapewnienia ze źródeł ukraińskich odnośnie tego, że skład ten został następnie ostrzelany przez posiadane przez Ukrainę wyrzutnie HIMARS. Niemniej, kilka godzin później po tych informacjach pojawiły się wreszcie nagrania i na tych nagraniach widać, że stojący w polu skład kolejowy, rzeczywiście przewożący cysterny, został zaatakowany przez Ukraińców, ale nie przy użyciu HIMARSów lub przynajmniej nie tylko przy użyciu HIMARSów, a również przy użyciu bezzałogowców. Tu mówiło się o dronach typu Switchblade. Na skutek tych ataków, niezależnie od tego, czy były to tylko drony, czy też drony i HIMARSy, niektóre z tych wagonów zostały zniszczone i potwierdza to stosowny materiał wizualny, na którym widać pożar niektórych z wagonów. Czy będzie to miało wyraźny wpływ na sytuację na odcinku zaporowskim? Nie. Czy jest to jakiś prestiżowy ukraiński sukces? Tak. I na tym tak naprawdę do tego on się sprowadza. Przesuwamy się więc w kierunku bardziej aktywnych obszarów, gdzie Rosjanie prowadzą rzeczywiste działania ofensywne, więc najpierw omówienie sytuacji na kierunku miasteczka Wełyka Nowosyłka. Jak Państwa informowałem w szeregu ostatnich odcinków raportu z frontu, Rosjanie doprowadzili tutaj do takiej sytuacji, że przecięli główne drogi dojazdowe do miasteczka z północy oraz doprowadzili do sytuacji, w której mieli kontrolę ogniową nad drogą biegnącą z zachodu. Droga ta biegnie w tym momencie równolegle do linii frontu. Na etapie ostatniego odcinka raportu z frontu sytuacja była następująca. Rosjanie opanowali leżącą na południe od Wołyki Nowosyłki wieś Błahodatne.
na zachodnim brzegu rzeki Mokre Jały atakowali z rejonu wsi Równopil oraz Nowodariwka na kierunku Nowopilu, Zełone Pole oraz Nowosiłki, a także na północny wschód od Równopilu w kierunku Neskuczne i dalej w Remiwki. Z kolei działania rosyjskie na północ od Wełyki Nowosyłki na pewnym etapie doprowadziły do zajęcia wsi Nowy Komar, ale jakiś czas później Ukraińcy wyprowadzili tutaj skuteczny kontratak i odzyskali zabudowania tej niewielkiej miejscowości. Następnie próbowali kontratakować dalej, docierając do zabudowań miejscowości Rozdolne na północny wschód od Nowego Komaru. Tu jednak ukraiński kontratak się załamał. Przez te kilka dni działania rosyjskie zostały wznowione i zintensyfikowane, czego efektem jest to, że Rosjanie ponownie wdarli się do miejscowości Nowy Komar i na chwilę nagrywania przeze mnie tych słów kontrolują południową oraz centralną część tej miejscowości. Tym samym droga biegnąca z północy do Wełyki Nowosyłki została ponownie przecięta przez Rosjan i nie może być przez Ukraińców już użyta do zaopatrywania miejscowości, zaopatrywania garnizonu Wełyki Nowosyłki, jak i nie może być użyta do ewentualnej ewakuacji. Z kolei na południowym skrzydle Wełyki Nowosyłki Rosjanie utrzymali kontrolę nad wsią Błahodatne, następnie przekroczyli rzekę Mokre Jały pomiędzy wsiami Makariwka i Starorzewe. Efektem tego jest przecięcie drogi łączącej Makariwkę i Starorzewę i doprowadzenie do sytuacji, w której garnizon broniący Makariwki jest odcięty, jest faktycznie otoczony. Ukraińscy żołnierze mogą jeszcze próbować przebijać się pod osłoną nocy jakimiś bocznymi drogami, celując w ominięcie rosyjskich żołnierzy, którzy stacjonują na północ od Makariwki. W tym samym czasie, gdy Rosjanie zintensyfikowali działania na wschodnim brzegu rzeki Mokre Jały, jednocześnie zaatakowali również ponownie na zachodnim brzegu tej rzeki, wykorzystując rotację po stronie ukraińskiej i wycofanie jednego z batalionów, który bronił do tej pory odcinka na północ od Równopilu na kierunek Pokrowski. Efektem tego były rosyjskie sukcesy w kierunku północno-wschodnim od Równopilu i zbliżenie się rosyjskich żołnierzy do Starorzewe z kierunku południowo-zachodniego. Na chwilę obecną sytuacja w rejonie Wełyki Nowosyłki ponownie więc z perspektywy ukraińskiej się skomplikowała. Po tym krótkotrwałym okresie ustabilizowania tego odcinka, a nawet poprawy sytuacji taktycznej na skutek odzyskania zabudowań Nowego Komaru, wracamy do punktu wyjścia, czyli do sytuacji sprzed około tygodnia, przy czym ona jest nawet gorsza dla Ukraińców, bo Rosjanie kontrolują już Błahodatne, przekroczyli linię rzeki Mokre Jały, doprowadzili do odcięcia garnizonu broniącego Makariwki. Trwają walki na podejściach do wsi Starorzewe, zaś jeżeli idzie o bezpośrednie uderzenia rosyjskie na Wełykę Nowosiłkę, to one nadal nie nastąpiły, ale na chwilę obecną Rosjanie mają możliwość uderzenia na zabudowania tego miasteczka od wschodu, południa, południowego wschodu, północy i północnego wschodu. Czyli tak naprawdę Wełyka Nowosiłka znajduje się w półokrążeniu operacyjnym, a Ukraińcy jeszcze mogą utrzymywać tę pozycję, gdyż potencjalnie mogą jeszcze nadal wycofać się w kierunku zachodnim, w kierunku Wremiwki i dalej albo Hulajpola, albo w kierunku północno-zachodnim. Jest to jeden z wielu kierunków, gdzie sytuacja Ukraińców bardzo poważnie się skomplikowała i gdzie rysuje się rzeczywiście widmo ewentualnego okrążenia ukraińskich sił. No w takim mniejszym wymiarze w Makariwce to już nastąpiło praktycznie. W takim większym mogłoby nastąpić, gdyby Rosjanie osiągnęli sukces własnych działań z rejonu wsi Równopil, Nowa Dariwka w kierunku północnym, a więc na kierunku Nowosiłki i wsi Zełone Pole. To doprowadziłoby do przecięcia drogi łączącej Hulaj-Pole z Wełyką Nowosiłką i mielibyśmy już do czynienia wtedy z faktycznym operacyjnym okrążeniem ukraińskiego garnizonu, który broni Wełyki Nowosyłki. Przesuwamy się nieco na północny wschód od tego miasteczka. Tu Rosjanie w ostatnim czasie albo nie kontynuowali tych nacisków, albo po prostu nie przyniosły one efektu, a chodzi o działania z rejonu Rozdolne na Bahatyr i Rozływ. Tu przez ostatnie 5-6 dni nie nastąpiły żadne zmiany terenowe. Dużo inaczej sytuacja ma się jednak
w rejonie rzeki Suchej Jały, gdzie Ukraińcy przez dłuższy czas walczyli w bardzo niekorzystnym środowisku, zagrożeni odcięciem, a właściwie okrążeniem. I tu do tego okrążenia również rzeczywiście doszło. Jakie były tego efekty? O tym za chwilę. Najpierw jednak zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu kolejne odcinki tego raportu mogą powstawać regularnie. Mogą nas Państwo wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Ład. Ja wracam w takim razie do omówienia sytuacji w rejonie rzeki Suche Jały. Sytuacja wyglądała tu następująco. Ukraińcy utrzymywali swoje pozycje w zachodniej części wsi Eły-Zenitówka, utrzymywali swoje pozycje we wsi Wesoły Gaj, we wsi Haniwka, a także w Uspeniwce. Idąc dalej w kierunku zachodnim, utrzymywali swoje pozycje we wsi Suche Jały, Chichant i Konstantynopolskie. Broniły się tutaj przede wszystkim elementy 79. Brygady Powietrzno-Desantowej, jednakże ze względu na rosyjskie naciski, które trwały od wielu tygodni, które miały miejsce z wielu kierunków, również z kierunku północnego, co było możliwe dzięki opanowaniu przez Rosjan kilka tygodni temu wsi Dalnie, efektem tych rosyjskich działań było dotarcie najpierw do północnych zabudowań wsi Uspeniwka, utworzenie tam przez Rosjan przyczółka, a następnie jego utrzymanie. Efektem tego było wzmocnienie rosyjskiego nacisku na kierunku szeregu wsi leżących na obu brzegach rzeki Mokre Jały. W konsekwencji tych działań Rosjanie zajęli wieś Wesoły Gaj, przecięli drogę łączącą Uspeniwkę i Haniwkę, czego efektem było to, że przynajmniej jeden z batalionów 79. Brygady Powietrzno-Desantowej, prawdopodobnie pierwszy batalion tej brygady, został odcięty na terenach wsi Haniwka, a także prawdopodobnie w zachodniej części Eły Zenitówki. W tym samym czasie, gdy Rosjanie osiągnęli ten postęp, wdarli się również do wsi Konstantynopolskie, do jej południowej części, a także opanowali miejscowość Suche Jały. Na chwilę obecną, czyli na 15 grudnia, sytuacja jest następująca. Rosjanie opanowali w całości Wesoły Gaj i Haniwkę, co wskazuje na to, że ten batalion, który był tutaj otoczony, prawdopodobnie w warunkach nocnych pomiędzy 13 a 15 grudnia wycofał się jakimiś bocznymi drogami, prawdopodobnie przy samej rzece. Straty na skutek tego odwrotu prowadzonego w niesprzyjających okolicznościach nie są znane, ale na pewno nie był to odwrót w warunkach zorganizowanych. Odbywał się on pod kontrolą ogniową przeciwnika, pod rosyjskim ostrzałem i niemal na pewno był to odwrót pieszy, czego efektem była konieczność porzucenia ewentualnie posiadanego jeszcze przez żołnierzy tego batalionu ciężkiego sprzętu w samej Haniwce. Rosjanie opanowali również w całości Eły Zenitówkę, a więc ta najbardziej wysunięta na wschód część tej kieszeni, która pozostawała pod kontrolą ukraińską, została już przez Rosjan zdobyta. Jeżeli idzie o obszar na zachód od drogi łączącej Szachtarskie i Kurachowe, to tu sytuacja jest następująca. Konstantynopolskie, przynajmniej w południowej części, jest pod kontrolą rosyjską, być może nawet w całości. Chichant, jak się wydaje, jest jeszcze pod kontrolą ukraińską, chociaż nie jest to do końca pewne, zważywszy na to, co wydarzyło się na zachód od tej wsi, a mianowicie Rosjanie opanowali w całości wieś Suche Jały, a następnie dzisiaj, czyli 15 grudnia, jednym uderzeniem przedarli się do wsi Zełeniwka, którą również w całości zdobyli. Oznacza to, że Rosjanie przesunęli się w ciągu ostatnich kilku dni o odległość około 3 km w jednym uderzeniu, prawdopodobnie zaskakującym dla ukraińskiego garnizonu, bo nie mieliśmy od jakiegoś czasu do czynienia z takimi sytuacjami, by jedna wieś upadała w ciągu właściwie jednego dnia po jednym rosyjskim ataku. W tym momencie komplikuje się bardzo sytuacja na północ od linii rzeki Mokrejały, a więc chodzi mi tu o miasto Kurachowe. Zanim jednak będę omawiał to, co może wydarzyć się w perspektywie obrony tego miasta na zapleczu Kurachowe, co może być konsekwencją tego rosyjskiego sukcesu w Załęiwce, to najpierw sytuacja w samym mieście. Tu Rosjanie opanowali praktycznie całą centralną część miasta Kurachowe. Opanowali również mikrodystrykt jużny czy też piwdenne w południowej części tego miasta.
zdobyli, opanowali budynek Rady Miejskiej, co właściwie potwierdza to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli opanowanie centralnej części miasta i zdobycie niemal całej wysokiej zabudowy wielorodzinnej, czyli bloków mieszkalnych oraz wieżowców w centralnej części Kurachowy. Ukraińcy kontrolują więc już zasadniczo zachodnią część miasta, przede wszystkim strefę przemysłową w zachodniej części Kurachowe, a także obszar pomiędzy centrum a strefą przemysłową. Na chwilę obecną Ukraińcy nie podjęli decyzji o odwrocie z Kurachowe, a były tego typu sugestie od dobrych kilku dni ze źródeł rosyjskich. Nie ma na to żadnego wiarygodnego potwierdzenia, wręcz przeciwnie, są potwierdzenia wskazujące na to, że walki w Kurachowe cały czas trwają. Rosyjski sukces, który miał miejsce kilka dni temu na północny zachód od Kurachowa, a jednocześnie na północ od linii rzeki Wowcza w postaci opanowania wsi Stare Terny, stworzył to zagrożenie wyjścia wojsk rosyjskich na zaplecze obrony Kurachowe poprzez uderzenie ze Starych Tern na wieś Daczne. Albo ten atak nie nastąpił, albo Ukraińcy są w stanie te uderzenia rosyjskie odeprzeć. Finał tego jest taki, że Daczny pozostaje nadal pod pełną kontrolą ukraińską, a Ukraińcy mają tym samym jeszcze możliwość zaopatrywania garnizonów Kurachowe, pewnej rotacji, a w najgorszej perspektywie w miarę zorganizowanego odwrotu w oparciu o drogę łączącą Kurachowe ze wsią Ulakły. No ale właśnie, wieś Ulakły i konsekwencje upadku Zełeniwki. Na chwilę obecną Rosjanie zajęli Zełeniwkę, a patrząc na północ od Ulakły, podeszli do zabudowań wsi Szewczenko. Konsekwencją tego może być po stronie rosyjskiej próba przedarcia się z Zełeniwki aż do wsi Ulakły przy jednoczesnych naciskach na Szewczenko, tak aby zbliżyć się do linii rzeki, a potencjalnie być może ją nawet przekroczyć. Ewentualne dotarcie Rosjan do wsi Ulakły z rejonu Zełeniwki, a tym bardziej jej zajęcie, będzie oznaczało już faktyczne okrążenie całego ukraińskiego garnizonu, który broni się w Kurachowe, w Daczne, a także na obszarach pomiędzy linią rzeki Mokrejały a samym Kurachowe. Byłoby to odcięcie faktycznie co najmniej kilku batalionów ukraińskich sił zbrojnych, które bronią tego obszaru. To zagrożenie jest realne, zważywszy na porażkę w rejonie Załęiwki, ale z drugiej strony Ukraińcy mogą tutaj rzucić jakieś rezerwy celem próby ustabilizowania sytuacji, a z trzeciej zaś strony, zważywszy na to, że rosyjskie postępy co do zasady raczej nie są tak raptowne, Ukraińcy mają czas na podjęcie decyzji o ewentualnym odwrocie. Z czwartej zaś strony, biorąc pod uwagę najbliższą przeszłość, każdorazowo, kiedy pojawiało się ryzyko okrążenia, ukraińscy żołnierze, którzy znajdowali się w takich tarapatach i ryzyko okrążenia danej ukraińskiej jednostki było bardzo poważne, to ta jednostka zawsze otrzymywała odmowę ewentualnego rozkazu. Tak było z pierwszym batalionem 79. Brygady Powietrzno-Desantowej w Haniwce, który ten batalion został okrążony i musiał wycofywać się w warunkach nocnych i w sposób niezorganizowany. Tak jest z tymi ukraińskimi żołnierzami, którzy bronią w chwili obecnej Makariwki, również właściwie już w okrążeniu. No i tak było w każdej innej sytuacji, jaką widzieliśmy, obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, ostatnich miesiącach. Wobec tego bardzo prawdopodobne wydaje się to, że nawet gdyby perspektywa tego okrążenia była niemal pewna, to ukraiński garnizon może nie otrzymać rozkazu do odwrotu, a wręcz przeciwnie, dostanie rozkaz do kontynuowania działań obronnych. Wobec tego będzie musiał po raz kolejny przebijać się w sposób niezorganizowany przy rosyjskiej kontroli ogniowej nad ewentualną trasą odwrotu. Poniesie w warunkach odwrotowych wysokie straty. No i ta sytuacja nie ulegnie zmianie po stronie ukraińskiej w ukraińskim sztabie generalnym, chyba że ten kontynuowany przez Ukraińców od dłuższego czasu trend wycofywania się w niesprzyjających warunkach w pewnym momencie zakończy się niepowodzeniem i jakiś większy zwarty ukraiński oddział po prostu nie zdoła się wycofać. Być może to wpłynie wówczas dopiero na decyzje podejmowane w Kijowie. W każdym razie sytuacja na kierunku miasta Kurachowe wybitnie po stronie ukraińskiej się komplikuje. Samo miasto w około 2/3 pod kontrolą rosyjską, jeżeli chodzi o zabudowę miasta. Tu wyjmujemy z tego jeszcze tą część przemysłową, bo to z punktu widzenia ukraińskiego może być kolejna twierdza, którą Rosjanom trudno będzie zdobyć. Przypomnijmy sobie ciężkie walki o strefę przemysłową w Mariupolu. Przypomnijmy sobie ciężkie walki o strefę przemysłową
w Awdijiwce, więc tu potencjalnie Ukraińcy mają perspektywy ku temu, aby o zabudowania przemysłowe oprzeć obronę, ale musimy mieć na uwadze to, co może wydarzyć się na zapleczu, na tyłach ukraińskich linii obronnych. W takim razie przemieszczamy się na północną brzeg rzeki Wowcza. Tu stare tereny, jak mówiłem, pod kontrolą rosyjską. Rosjanie atakują w kierunku wsi Szewczenko, zbliżając się do zabudowań tej miejscowości, to o czym mówiłem wcześniej. Zaś jeżeli chodzi o obszar na północ, Sąciwka, Zoria pod kontrolą rosyjską, mamy już informacje o rosyjskich uderzeniach na wieś Słowianka. Na chwilę obecną brak informacji o powodzeniu tych rosyjskich działań. Przesuwamy się nieco dalej na północ, a więc już na obszar na północny zachód i zachód od miasta Sełydowe. Tu, jak Państwo być może pamiętają z ostatniego odcinka raportu z frontu, doszło do poważnego rosyjskiego włamania w ukraińskie pozycje, gdzie Rosjanie weszli w pustkę, czyli w niebroniony obszar, w pozycje obronne, które nie były obsadzone, czego efektem było zajęcie wsi Szewczenko, Nowopustynka, Nowotroickie. Następnie Ukraińcy w trybie alarmowym sprowadzili tutaj jednostki rezerwowe, w tym batalion Skalaw oraz przynajmniej jeden batalion z niedawno sformowanej i dopiero co przerzuconej na Ukrainę z Francji 155. Brygady Zmechanizowanej. Te dwa bataliony uderzyły celem zatrzymania rosyjskich działań, być może wyparcia Rosjan ze wsi Szewczenko. Efektem tego było odzyskanie przez Ukraińców północnej części zabudowań miejscowości Szewczenko. To działania batalionu Skala. Jeżeli chodzi o działania tego batalionu ze 155. Brygady Zmechanizowanej, to on dotarł do zachodnich obrzeży wsi Szewczenko, ale w efekcie kolejnego rosyjskiego uderzenia został wyparty, odrzucony aż do wsi Piszczane i o wieś Piszczane w chwili obecnej toczą się już walki. Zresztą na marginesie tutaj odnośnie 155. Brygady Zmechanizowanej sytuacja jest następująca, że brygada ta rzeczywiście niedawno, stosunkowo niedawno powróciła z Francji, gdzie jej elementy były szkolone, gdzie ta brygada była przezbrajana i uzbrajana w między innymi francuskie pojazdy zmechanizowane, chociaż nie tylko. Ale pierwszą informacją, jaką otrzymaliśmy po powrocie tej brygady, czy też po pojawieniu się tej brygady na Ukrainie, było to, że jej dowódca, pułkownik Riumszyn, został zdymisjonowany. No i bardzo szybko mieliśmy spekulacje co do tego, jakie były tego przyczyny. Być może dowódca nie zgodził się na to, aby dopiero co sformowana i dopiero co wyszkolona jednostka została od razu przerzucona na najbardziej gorący odcinek frontu, czyli na kierunek Pokrowski, ale jak się wydaje, odpowiedź na to pytanie jest jeszcze bardziej zaskakująca, a mianowicie około 1000 żołnierzy z tej brygady zdezerterowało bądź samodzielnie opuściło swoje stanowisko, nie informując o tym przełożonych. Żołnierze 155. Brygady Zmechanizowanej, jak tylko pojawili się na Ukrainie, to jeszcze przed rzuceniem ich na front otrzymali krótkie urlopy i około 1000 żołnierzy z tych urlopów już nie wróciło. Efektem tego, jak się wydaje, właśnie to była ta przyczyna, była dymisja, zwolnienie ze stanowiska dowódcy tejże brygady. W każdym razie elementy 155. Brygady Zmechanizowanej i tak na front trafiły, przeprowadziły kontratak na kierunku Szewczenko. Mimo początkowych sukcesów kontratak ten się jednak załamał. Pozycje, które zostały zdobyte, zostały utracone w wyniku rosyjskiego kontrnatarcia, a w chwili obecnej jednostka ta, czy też elementy tej jednostki bronią się w rejonie wsi Piszczane, gdzie Rosjanie nadal atakują. Na chwilę obecną skutków tych rosyjskich działań jeszcze nie znamy. Przesuńmy się trochę na południe. Tu po opanowaniu Nowotroickie mamy informacje o rosyjskich działaniach na kierunku Nowo-Wasyliwki i wsi Solone, ponownie bez informacji o rosyjskim powodzeniu. Działania trwają również na kierunku Nowoołeniwki oraz wsi Ukrainka. W obu wypadkach pojawiły się sugestie co do zbliżenia się Rosjan do pierwszych zabudowań tych miejscowości. W wypadku Nowoołeniwki nawet o pewnych sukcesach na terenie samej miejscowości. A więc widać wyraźnie, że pomimo przerzucenia na ten zagrożony kierunek elementów różnych jednostek, które niejako straż pożarna miały ratować sytuację, to finał tych ukraińskich prób jest tylko częściowo skuteczny, gdyż Rosjanie nadal odnotowują postępy. Udało się ustabilizować sytuację na północ od Szewczenko, gdzie
Żołnierze batalionu Skała nadal utrzymują swoje pozycje bezpośrednio na kierunku pokrowskim, ale intensyfikacja rosyjskich działań jest tutaj nadal dobrze widoczna. Wskazać również należy na to, że Rosjanie opanowali co najmniej częściowo wieś Widrożenna, atakują również na wsie Zełenę z niewiadomymi efektami, a także na wieś Daczeńskie. Tu mamy sugestie po stronie rosyjskiej co do zajęcia południowej części miejscowości w ostatnim czasie. Brak dowodów wizualnych jednak to potwierdzających. Walki trwają również nieustannie w rejonie Łysywki i Suchego Jaru. Tu w chwili obecnej wschodnie zabudowania obu tych miejscowości, jak się wydaje, są pod kontrolą rosyjską. Działania na kierunku Mirnogradu utknęły na wysokości wsi Promin. Sytuacja więc nie uległa tu zmianie od kilku tygodni. Rosjanie raczej nie będą atakować bezpośrednio na sam Pokrowsk, gdyż to skończyłoby się ciężkimi walkami miejskimi, przebijającymi to, co widzieliśmy swego czasu w Bachmucie. Wobec tego bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Rosjanie będą atakować w kierunku zachodnim, a więc w kierunku miejscowości Udaczne. Z jednej strony największa kopalnia w tym rejonie, a z drugiej, i do tego cały czas aktywna, a z drugiej strony przecięcie dróg zaopatrzeniowych biegnących do Pokrowska z zachodu i utworzenie już podstawy do ewentualnego oskrzydlania Pokrowska od zachodu, a następnie północy. Przesuwamy się więc na kierunek torecki. Tu sytuacja również po stronie ukraińskiej stale się komplikuje. Rosjanie zajęli całe centrum tego miasta, rejon kopalni centralna i w chwili obecnej przebijają się przez ukraińskie pozycje, atakując w kierunku zachodniej czy też północnej części zabudowań Torecka. Są to jednak mozolne działania prowadzące do bardzo powolnych sukcesów terenowych po stronie rosyjskiej. Ukraińska obrona jest tutaj nadal dobrze zorganizowana i to pomimo regularnej utraty obszarów dotychczas bronionych nie mamy tutaj do czynienia z załamaniem ukraińskiej obrony, z uzyskaniem przez Rosjan przełamania i wejścia na tyły broniącego się ukraińskiego garnizonu. Wobec tego sytuacja w rejonie Torecka będzie wyglądała w ten sposób jak do tej pory przez najbliższych prawdopodobnie kilka tygodni. Na obu skrzydłach obrony Torecka Rosjanie nie odnotowali najmniejszych sukcesów, czyli walki nadal w rejonie Leonidivki, na zachodnim skrzydle, na wschodnim, na kierunku Daczne i Krymskie. Przesuwamy się wobec tego na kierunek Czasifiaru. Tu walki kontynuowane są o zakłady obróbki materiałów ogniotrwałych. Znowu, źródła rosyjskie sugerują duże postępy, zajęcie części zabudowań, ukraińskie wyparcie Rosjan z terenu zakładów. Sytuacja jest dość dynamiczna. Jak się wydaje, w ostatnim czasie niektóre z zabudowań tych zakładów mogły przechodzić dość swobodnie, kilkukrotnie co najmniej z rąk do rąk. Najbezpieczniej będzie, jeżeli po prostu powiem, że walki o teren zakładów cały czas się toczą. Z punktu widzenia ukraińskiego utrzymanie tego terenu ma kluczowe znaczenie, gdyż ich ewentualny upadek będzie skutkował szybkim zajęciem niemal całego Czasif Jaru. Po raz kolejny możemy przesunąć się na północ. Tu działania na kierunku siewierskim po dłuższej pauzie spowodowanej wymianą całego korpusu, czy też niemal całego korpusu dowódczego na tym odcinku po stronie rosyjskiej na skutek wcześniejszego raportowania fałszywych informacji co do fałszywych sukcesów po stronie rosyjskiej. Rosjanie wymienili kadrę dowódczą i w ostatnim czasie zintensyfikowali działania. Być może nowi dowódcy chcą się wykazać przed Moskwą i to jest główna przyczyna uderzeń po stronie rosyjskiej. W każdym razie, mimo tej intensyfikacji większej liczby uderzeń po stronie rosyjskiej, na chwilę obecną nie ma jakichkolwiek potwierdzeń co do rosyjskich zysków terenowych na kierunku sywierskim. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg rzeki Doniec. Tu działania nieustannie w rejonie Tern, Jam, Poliwki Torskie, ale inicjatywa po stronie rosyjskiej nadal występuje, chociaż skala intensywności tych działań wyraźnie osłabła. Ukraińcy utrzymują zarówno Terny, jak i Jampoliwkę oraz Torskie, a nawet niejako odrzucili w ostatnim czasie trochę wojska rosyjskie. Przesuwamy się w kierunku północnym, a więc w kierunku tego włamania rosyjskiego, które już dobrze znamy na kierunku rzeki Oskoł. Najpierw sytuacja na południe od niego, tu Rosjanie próbują poszerzać drugie włamanie, zajęli miejscowość Stepy, dotarli do Kopanki, atakując z rejonu Wysznewę, dotarli do zabudowań Zielonego Gaju oraz do zabudowań wsi Łozowa. Łozowa nadal pod kontrolą ukraińską, jeżeli chodzi o Zielony Gaj, to tu sytuacja jest dość niejasna, być może Rosjanie kontrolują część zabudowań tej niewielkiej wsi.
Jeżeli zaś idzie o to włamanie, które doszło aż do Oskołu, to Rosjanie w ostatnim czasie znowu atakowali w kierunku Krugliakiwki, Zechryzowe, a także Gluszkiwki i Kołyskieniwki. We wszystkich tych wypadkach większość rosyjskich działań została skutecznie przez Ukraińców odparta. Nie mamy żadnych informacji o jakichkolwiek znaczących zmianach terenowych. Przesuwamy się wobec tego na kierunek Kupiańska. Sam Kupiańsk pod pełną kontrolą ukraińską. Już jakiś czas temu to rosyjskie włamanie w strefie przemysłowej Kupiańska zostało przez Ukraińców zlikwidowane i sytuacja została ustabilizowana, ale istotne jest to, co wydarzyło się z tymi rosyjskimi przyczółkami na zachodnim brzegu rzeki Oskoł, o czym mówiłem w ostatnim czasie. Ten północny przyczółek w rejonie wsi Nowomłyńsk został przez Ukraińców w całości zlikwidowany i to potwierdzają obie strony, zaś ten południowy przyczółek na południe od Dworicznej jest przez Rosjan utrzymywany. Rosjanie wręcz sugerują, że został on powiększony o zabudowania południowej części samej Dworicznej, które miałyby zostać przez Rosjan zajęte. Żadne z wiarygodnych źródeł ukraińskich tego nie potwierdza, ale nie jest to oczywiście wykluczone. Nie mamy po prostu dowodów wizualnych potwierdzających obecność rosyjską na terenie samej Dworicznej. Nie ulega jednak wątpliwości, bo nie mamy na to zarówno dowodów wizualnych, jak i potwierdzeń z którejkolwiek ze stron, że ten przyczółek nie został przez Ukraińców zlikwidowany i nadal stanowi dość poważne zagrożenie z punktu widzenia ukraińskiego. Przesuwamy się w takim razie na kierunek wołczański. Tu sytuacja dość ustabilizowana. W samym Wołczańsku walki o charakterze pozycyjnym i walki artyleryjskie. Ukraińcy w ostatnim czasie ponownie kontratakowali w rejonie wsi Głębokie, odnotowując dość niewielkie postępy, ale warto rzeczywiście o nich wspomnieć. I już na sam koniec sytuacja na terenie obwodu kurskiego. Tu dwie istotne informacje. Pierwsza jest taka, że Rosjanie znowu atakują na kilku kierunkach, więc możemy mówić o czwartej fazie rosyjskiej operacji ofensywnej, której celem jest wypchnięcie Ukraińców za linię granicy państwowej, bądź też przynajmniej zmniejszenie tego ukraińskiego włamania. A druga informacja jest taka, że po raz kolejny mamy sugestie wskazujące na to, że Rosjanie do walki rzucili żołnierzy północno-koreańskich. Na to wskazują raporty ukraińskiego wywiadu wojskowego, na to wskazuje rosyjski milibloger Butusow, który jest dość wiarygodny, na to wskazuje część raportów ze źródeł rosyjskich, ale nie mamy na to wizualnego potwierdzenia. Potwierdzeniem tego miałoby być nagranie, na którym widać szturm jednostek piechoty w kierunku wsi Małaja Łokna, ale to nagranie niczego w rzeczywistości nie potwierdza. Zasadniczo nic na nim nie widać poza pikselami, które przesuwają się po otwartym terenie. Kolejne nagranie, na którym widać ułożone ciała około 20 zabitych żołnierzy rosyjskich, również nie potwierdza tego, że są to żołnierze Korei Północnej. Ciała te są obsypane śniegiem. Zasadniczo poza tym, że są to nieżywi ludzie, to niczego więcej to nie może potwierdzić. Być może Rosjanie rzeczywiście rzucili tutaj do walki żołnierzy z Korei Północnej, nie należy tego wykluczyć. Istotne jest po prostu to, że nie zostało to w żaden udokumentowany, wiarygodny sposób potwierdzone. Potwierdzone zaś jest to, że Rosjanie tutaj znowu atakują i to atakują na co najmniej dwóch kierunkach. Na północy walki znowu trwają w rejonie wsi Pogrebki, a także Czerkaskoje Poroczne i Ruskoje Poroczne. Część rosyjskich źródeł sugeruje opanowanie tej ostatniej miejscowości. Dowodów wizualnych póki co brak. Walki trwają również w rejonie Płechowa i dalej na Gujewo, ale znowu brak jakichkolwiek potwierdzeń ewentualnych rosyjskich zysków terenowych. Sytuacja jest dość dynamiczna, a intensyfikacja rosyjskich działań w ostatnim czasie jest bardzo odczuwalna. Świadczy o tym tylko i wyłącznie ten fakt, że samego 14 grudnia Rosjanie przeprowadzili na wszystkich odcinkach frontu łącznie około 300 działań zaczepnych, 300 ataków. To w porównaniu do ostatnich tygodni jest dość znaczący wzrost. 15 grudnia tych ataków również było bardzo dużo, co może sugerować rozpoczęcie kolejnej operacji po stronie rosyjskiej. Mówi się o ofensywie zimowej.
Ja bym nie był tak daleko idący we wnioskach, bo po prostu pamiętajmy o tym, że rosyjska operacja ofensywna, niezależnie od tego, czy są to następujące po sobie różne operacje, czy też element jednej dużej operacji, trwa zasadniczo od października 2023 roku. Od października ubiegłego roku Rosjanie nieustannie mają inicjatywę i nieustannie, bez najmniejszej przerwy, cały czas atakują. W październiku 2023 roku rozpoczęła się operacja celem zajęcia Awdijiwki, co finalnie zakończyło się w lutym 2024 roku i przez kolejne miesiące, cały czas, aż do chwili obecnej, Rosjanie nieustannie atakują na różnych kierunkach. Te działania prawdopodobnie są ze sobą powiązane. Jedne z uderzeń mają charakter pomocniczy, inne tylko wiążący, a jeszcze inne są głównymi celami rosyjskich operacji ofensywnych. Niewątpliwie takimi działaniami były operacje na zachód od Awdijiwki, działania w rejonie Wuhłedaru. W chwili obecnej obserwujemy działania główne na kierunku Wełyki Nowosyłki, na kierunku Pokrowskim i na kierunku miasta Kurachowe. Nie jest do końca jasne, jakie są cele rosyjskich działań w rejonie rzeki Oskoł. Czy były to działania pomocnicze, które po prostu przyniosły Rosjanom niespodziewane efekty, czy też są tam prowadzone działania o dużo większych celach niż tylko dotarcie do linii rzeki. No ale mamy obok tego działania w rejonie Torecka, Czasifiaru, które raczej mają charakter wyłącznie pomocniczy, ze względu na fakt, że Rosjanie nie angażują w tych kierunkach wybitnie dużych sił, w przeciwieństwie do tego, co obserwujemy w rejonie Kurachowe czy Pokrowska. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Na koniec zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu. Za dziś raz jeszcze Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.